Ten odcinek audycji o rynku nieruchomości 2023 będzie poświęcony dwóm grupom, które zdaje się dokładnie inaczej oceniają to, co się na tym rynku stanie. O tym za chwilę powiem, ale jednocześnie teraz Was poproszę o to, abyście po pierwsze nie traktowali tego odcinka jako nakłanianie do jednej lub do drugiej odmiennej decyzji inwestycyjnej. Sami musicie pomyśleć, co będzie Wam warto zrobić. Ja tylko mówię o tym, co się dzieje. Druga moja prośba dotyczy tego, że bardzo proszę Was w komentarzach o to, co sądzicie właśnie o tym rozwoju rynku, perspektywach rynku nieruchomości 2023, ale także o tym, czy widzicie te zjawiska, które ja widzę. To znaczy jakieś przebudzenie się, no w cudzysłowie, powiem specjalnie w cudzysłowie i nie chcę tutaj nadawać pejoratywnego znaczenia, spekulantów nieruchomości oraz o tym, że niektórzy odkładają decyzję od kupna mieszkania, bo czekają na obiecane Eldorado dla kupujących. Ale czy to jest prawda? Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, strategie inwestycyjne, to, co się może wydarzyć na rynku, nowe przepisy prawa rynku nieruchomości, subskrybuj mój kanał, piszcie nam też w komentarzach to, o co prosiłem, a także sugestie tematów, którymi warto się zająć. No i teraz przechodząc wprost do tej audycji. Oczywiście takim tematem ostatnio rozgrzewającym nie tylko rynek nieruchomości, ale i polityków jest propozycja tanich kredytów na mieszkania. Czy to rządowa propozycja kredyt 2%, czy opozycja 0%. Jest to wlewanie pieniędzy w popyt i pewnie parę razy słyszeliście moje zdanie o tym, że szczerze mówiąc ja tego nie bardzo popieram, bo widzę w tym zagrożenie. No i teraz ja widzę jeszcze więcej na rynku, bo ja notuję zdania osób, które się ze mną kontaktują, które chcą kupić nieruchomości lub kupują nieruchomości inwestorów, ale też takich osób potrzebujących mieszkania i powiem Wam tak, wiele osób, tych, którzy teoretycznie mogą się załapać na ten tani kredyt rządowy, uważa, że to jest dobra propozycja i one mówią, dobrze, no to poczekamy na tą drugą połowę 2023 roku. Nie jest to jakoś daleko, to będzie wkrótce, więc ja chętnie poczekam, wezmę taki kredyt i kupię mieszkanie na łatwiejszych warunkach. Ale też jednocześnie spotykam nie te same osoby, inne, ale też działające na tym rynku, które zarabiają na obrocie nieruchomościami, czasami nawet zarabiają, bądź wręcz zarabiały i pamiętają to jako dobre rozwiązanie na takich, nazwijmy to, opcjach, czyli one zawierały umowy rezerwacyjne z deweloperami, a potem zarabiały na odstąpieniu praw z takiej umowy i one się znowu ożywiły. Dlaczego? Bo usłyszały, że będzie tani kredyt i pomyślały sobie tak, aha, jak będzie tani kredyt, to będzie więcej nabywców, więc teraz trzeba pędzić do dewelopera i zarezerwować jakieś mieszkanie, którego ja wcale nie chcę kupować, a potem jak się pojawią ci nowi ludzie, to ja będę oferował opcję. Która z tych stron ma rację i czy w ogóle spotykacie takie osoby? Napiszcie w komentarzach, czy takich spotykacie, jednych i drugich, bo to jest ciekawe. Która z tych opcji ma rację? No i tutaj jest trudno powiedzieć, bo przecież nie mamy szklanej kuli. A pierwsze pytanie brzmi, jaka skala faktyczna będzie tego programu, jeżeli on będzie? Jaka skala faktyczna, bo w programie jest po pierwsze sporo wyłączeń, po drugie chyba do dziś dnia nie wiemy, ile osób w ogóle będzie mogło się załapać na ten program właśnie z powodu tych wyłączeń, czy będą pieniądze, jaka będzie chęć udzielania tych kredytów. Po drugie, jeżeli by ten program wszedł faktycznie, no to ja się nie dziwię, że mieszkania podrożeją, bo to będzie tak jak w Zjednoczonym Królestwie, w Wielkiej Brytanii, gdzie dotowany jest popyt i deweloperom najlepiej się opłaca nie budować, tylko podnosić cenę, bo jeżeli
każdy, kogo nie stać na mieszkanie, na wynajem mieszkania, może dostać wsparcie od rządu, to po co budować nowe mieszkania, jak trzeba podnosić cenę, a te pieniądze ze wsparcia rządowego zostaną przeniesione do takiego dewelopera czy innego sprzedawcy. Po trzecie, czy nasz rząd może się ocknie i powie sobie, dobrze, zaraz, ale my chcemy wspierać sprzedaż na przykład nowych mieszkań, albo tych nawet z rynku wtórnego, ale niekoniecznie chcemy pozwalać na robienie spekulacji na tym rynku i jakieś transakcje wykluczymy. Tych rozwiązań jest, tych możliwości jest dużo. Niemniej jednak przy tak skromnej podaży obecnie mieszkań nic dziwnego, że wylanie pieniędzy na rynek, teoretycznie łatwo dostępnych pieniędzy na rynek, skończy się podwyżką cen, co już widać zresztą właśnie z działania tej drugiej grupy, która o tym sobie pomyślała i mówią tak, no to teraz trzeba czym prędzej rezerwować mieszkania. Czyli z jednej strony pojawia się na rynku grupa osób, które odkładają swoją transakcję nieruchomości. Nie będę kupował teraz, poczekam jeszcze parę miesięcy, bo być może dostanę lepsze warunki, lepsze kredytowanie. A z drugiej strony pojawia się grupa, która chce właśnie teraz zrobić transakcję, a w zasadzie na przykład rezerwację tej transakcji, myśląc, że zarobi na wzroście cen. Do czego to prowadzi? No moim zdaniem to przede wszystkim nie prowadzi do dobrej sytuacji w rozwoju mieszkalnictwa rozumianego jako zwiększanie dostępności do mieszkań, na czym często politykom zależy. W ogóle zobaczmy sobie, taki to jest, tutaj pokazuję przykładowe dane, ale one mówią bardzo dużo o sytuacji mieszkalnictwa w Polsce. Zobaczcie sobie, że w zasadzie ci, którzy budują mieszkania w Polsce, to są albo osoby indywidualne, najczęściej budują domy jednorodzinne, albo deweloperzy, którzy budują na sprzedaż lub na wynajem. Gdzie podziało się budownictwo spółdzielcze? Zgłoszenia budów czy też projektów 40 tylko mieszkań spółdzielczych chcemy budować. 40 mieszkań, ale już notujemy wzrost o 266%. Komunalnych 277%. To jest dobra liczba. Czynszowe społeczne 326. No to jest powiedzmy 3 albo 2% tego, co budują sami deweloperzy, a spółdzielczego budownictwa już nie ma. O zakładowym budownictwie nie wspomnę. Czy to jest dobrze, że nie ma budownictwa komunalnego lub spółdzielczego i dlaczego u nas tak scedowano to budowę na osoby fizyczne, czyli na samych siebie, sami sobie zbudujemy dom, albo pozwólmy na tym zarabiać deweloperom. Nie robmy jako spółdzielnie. No niestety spółdzielnie miały złą opinię wyniesioną z lat komunizmu, ale przypominam, że spółdzielnie mieszkaniowe to w Polsce istniały i przed wojną i bywały tam też jakieś afery, ale na przykład patrząc się na Warszawę, mnóstwo budynków, które stoją dziś na Starym Żoliborzu albo na Starej Ochocie, nie tylko tam zresztą, ale to takie dwie topowe lokalizacje wymieniam, to są mieszkania powstałe w budynkach spółdzielczych. Te spółdzielnie czasami to w ogóle był jeden blok i oni tam budowali sobie właśnie w ramach spółdzielni mieszkanie. Spółdzielnia, jeżeli nie jest takim molochem, ma tę zaletę, oczywiście może zbankrutować, ale generalnie to budują ludzie sami dla siebie. Wobec tego, jeżeli budują mieszkanie, to teoretycznie tam jakieś może wynagrodzenie niewielkie zarząd dostanie, ale teoretycznie nie ma tego całego zarobku deweloperskiego. To jest zdjęte. Oni organizują sobie cały proces budowlany i ponoszą tylko koszty budowy. I to jest właśnie jeden ze sposobów na tanie budownictwo. Zwróćcie uwagę, że ja powiedziałem, że w Warszawie teraz to są ciekawe lokalizacje, ten Stary Żoliborz i ta Stara Ochota. Ale w czasach, kiedy te budowano domy, to lata 20, 30 ubiegłego wieku, to były w zasadzie
peryferia, czy też takie raczej bardziej obrzeża, na pewno to nie było centrum miasta. Dziś być może można by budować na tych terenach. Trzeba by mieć dostęp do gruntów oczywiście, bo grunty są poważną barierą. I tutaj na przykład przeciwko też budownictwu komunalnemu oraz takiemu projektowi, który PiS miał tych budowy tanich mieszkań, to właśnie poległ na tym, że zmierzył się z problemem dostępu do gruntów z różnych powodów. Czasami były to grunty faktycznie nieuregulowane stany prawne. Czasami gminy po prostu były niechętne, bo to ten rząd proponuje, a nie inny. Więc my zrobimy wszystko, żeby było odwrotnie. Nie oceniam tej decyzji. Politykę zostawmy sobie na boku. Z drugiej strony jednak, dlaczego od 1989 roku, czyli przez ponad 30 lat, nadal u nas są tereny, których status jest nieuregulowany? Dlaczego ani posłowie, ustawodawcy nie stworzyli prawa, które by dobrze umożliwiało i szybkie właśnie regulowanie tych stanów prawnych, które by nie tworzyło dziwnych sytuacji, dziwnych roszczeń, czasami zupełnie nieuzasadnionych? Dlaczego też te właśnie gminy, które to są ich tereny, tego nie zrobiły? No nie wiem, może wy wiecie, ja nie wiem, napiszcie w komentarzach, dlaczego oni tego nie zrobili. Ale te spółdzielnie mogą przecież też kupować tereny od osób prywatnych. Zdjęcie i działanie bez tej marży takiej deweloperskiej jest słusznym działaniem, a widać tego budownictwa nie ma. Dlaczego? Bo też szczerze mówiąc prawodawstwo i sposób finansowania nie za bardzo sprzyja tej formie. Budownictwo komunalne, które jak Wam pokazywałem jest równie marne, no może troszeczkę lepsze niż spółdzielcze, ale też prawie w Polsce nie istnieje. No z różnych powodów. Zawsze zresztą gminy najczęściej uważają, że ich na to nie stać. Ale po prostu tam też nie bardzo może jest ktoś zainteresowany, kto to ma zrobić. To też pozostaje problem, jak nadzorować takie budownictwo, żeby było uczciwe, rzetelne i żeby na nim ktoś niezbyt zarabiał. Jeżeli te dwie formy budownictwa są porzucone i nie są w żaden sposób wspierane, no to nic dziwnego, że w Polsce będzie dominował system deweloperski i tego budownictwa indywidualnego. I jeżeli niestety będziemy zdawani na polityków różnych maści, którzy nam oferują, że jedynym rozwiązaniem problemu mieszkaniowego jest dosypanie pieniędzy do popytu i nie ułatwianie, nie zwiększanie podaży, a nawet nie ułatwianie tym deweloperom podaży, to nie dziwmy się, że mieszkania w Polsce po prostu niestety będą trudno dostępne i będą drożej. Co gorsza, ja myślę też, że nie zawsze wszyscy politycy postępują dość rozsądnie, bo jest u nas toczona wręcz, powiedziałbym, programowa walka, czy w tej chwili jest toczona programowa walka, ale wcześniej też była być może z funduszami, które budowałyby na wynajem, na taki profesjonalny wynajem, długoterminowy, a przecież to jest lepsza forma wynajmu od takiego funduszu niż od osoby prywatnej, która ma jedno mieszkanie i może mnie nagle chcieć wyrzucić. Ten najem taki profesjonalny jest po prostu stabilniejszy. Ja wiem, że zaraz powiecie, że te fundusze powodują, że ceny najmu rosną w Europie, ale czy wszędzie tak jest? Czy zawsze? I może dlaczego? Bo jak na rynku te fundusze stają się monopolistami, no to nic dziwnego, że zaczynają dyktować ceny, ale tak wcale też być nie musi i prawo może regulować te przepisy o najmie. W każdym razie, gdyby był najem, gdyby były mieszkania z najmu dostępne, to byłaby też bariera do podnoszenia cen w budownictwie. Tak to wygląda. Drugą zwalczaną opcją ostatnio to jest pomysł walczenia z tymi ludźmi, którzy, nazwijmy ich inwestorami, może mieszkaniczkami, którzy kupują większą liczbę mieszkań. Tylko że ta walka, czy te zapowiedzi już zaczynają być według mnie trochę śmieszne. Nie wiem jak według Was, napiszcie, ale według mnie to jest dziwne. Bo najpierw słyszymy zapowiedzi, że jak kupisz więcej niż 5 mieszkań, to Cię ukażemy dodatkowym podatkiem. Teraz ja już słyszę, tak, jak kupisz większą ilość mieszkań w jednej inwestycji,
to obciążymy Cię większym podatkiem. No, to ja poczekam spokojnie na to, co zostanie uchwalone, bo może to być tak, zgodnie z przysłowiem, że góra urodziła mysz. Zobaczymy, jak będzie. Wracając do naszego tematu i tych gier dwóch stron rynku na popycie, czyli tych, którzy chcą kupować teraz, licząc na rychły wzrost z powodu kredytów, i tych, którzy odkładają zakup, bo liczą na ten tani kredyt. Czy Wy widzicie u siebie takie, czy wkoło siebie takie dwa zjawiska? Jaką one mają skalę? Jak dużo ludzi właśnie odkłada decyzję albo teraz właśnie chce kupić? To pytanie to widzicie Wy, którzy jesteście zainteresowani rynkiem nieruchomości, widzą też pośrednicy, widzę ja. Jeżeli tutaj zaczniemy odpowiadać w komentarzach, jak to widzimy, to może jakoś zobaczymy, czy to jest popularne, no bo ja też nie mogę powiedzieć, że ja na podstawie swoich własnych doświadczeń i tego niewielkiego kręgu ludzi, do których docieram, z którymi się kontaktuję, mogę opowiedzieć o całym polskim rynku nieruchomości. Czy w ogóle widzicie jakieś sposoby, jakieś pomysły na zmianę, na spowodowanie, żeby mieszkania zostały dostępne? Bardzo jestem ciekaw Waszych komentarzy. Jeśli interesuje Was rynek nieruchomości, no to subskrybujcie oczywiście mój kanał. Zapraszam. Jeśli chcecie więcej wiedzy, no to polecam audycje dla wspierających. Tam jest dużo więcej, ale także korzystanie z naszych szkoleń na Symen24.pl, bo tam jest mnóstwo wiedzy dla inwestorów i dla pośredników. No i oczywiście trzymajcie się i inwestujcie rozsądnie i przemyślcie sobie swoją własną strategię inwestycyjną. Cześć!